Dzień dobry moi drodzy, zobaczcie, dzisiaj postawiłem właśnie nowy system, nowy Home Assistant na kolejnym Raspberry Pi 4, tu jest drugie Raspberry Pi 4, właśnie świeżo zainstalowany system, jak widzicie nie ma tutaj żadnych dodatków w nim i będę starał się pokazać Wam od początku, może coś źle wytłumaczyłem, coś nie było zrozumiałe, więc pokażę Wam jeszcze drugą metodę, jak zainstalować sobie dodatek HACS oraz zintegrować Solarmana i falownik DE z tym oto Home Assistantem. Tutaj mój stary cały czas działa sobie, tak jak widać, on cały czas pracuje. Pokażę też, jak ustawić te encje, postaram się to zrobić pewnie też w dwóch materiałach, bo to strasznie dużo ustawiania jest, więc zobaczymy ile to wyjdzie. Chyba że lubicie długie materiały, no to piszcie w komentarzach, na drugi raz wrzucę coś dłuższego, no ale to wiadomo, że trochę nudzę też pewnie, także będę starał się mówić treściwie. No dobra, zaczynamy. A więc tak, na sam początek pokażę Wam tak, po zainstalowaniu takiego Home Assistanta, jeżeli chcecie uruchomić jakikolwiek dodatek HACS, czyli ten Home Assistant Community Store i dodacie tutaj sobie dodaj integrację, oczywiście go nie będzie, HACS, jak widać nie ma go tutaj. A dlaczego tego nie ma? Dlaczego tego nie ma? Ponieważ najpierw trzeba by było wejść tutaj sobie, tak jak mówiłem wcześniej, w nazwę swoją tutaj na dole i zaznaczyć tryb zaawansowany. Po zaznaczeniu trybu zaawansowanego pojawia nam się więcej opcji. To możemy sobie od razu zmienić na ciemne. Jeżeli to ustawimy, to należy jeszcze uruchomić ponownie Home Assistanta. Robię to trochę szybciej, żeby nie zamulać. Zobaczcie, ponowne uruchomienie. Dobra, Home Assistant uruchomił się ponownie, Home Assistant. No i teraz spróbujmy jeszcze raz sprawdzić, czy się pojawiło usługi. Czy się pojawił tutaj HACS? Nie ma. No i tak niektórzy z Was mieli. Więc teraz będziemy robić opcję taką, żeby dodatek się zainstalował, tak czy inaczej. Jeżeli nie macie czegoś takiego u siebie, czyli tak jak teraz w moim przypadku, to będziemy robić to metodą drugą. Zobaczcie. Jest oczywiście kilka opcji, żeby to zrobić. Jedną z opcji, którą chcę Wam pokazać, to jest przez terminal. Instalacja za pomocą terminala, więc musimy sobie go zainstalować. Wchodzicie tutaj sobie w dodatki i robicie sklep z dodatkami. Wpisujecie sobie terminal i wybieracie sobie ten tutaj, terminal i SSH. Trzeba to pobrać, czyli zainstaluj. Tutaj przycisk zainstaluj. Powinien się oczywiście pokazać tutaj w tej bocznej kolumnie. Dobra, jak się zainstalował, to pojawia nam się oczywiście coś takiego. Zaznaczamy wszystkie pola. Pojawia nam się oczywiście tutaj terminal dodatkowo i robimy uruchom. Terminal się uruchamia, po czym wyskoczy tutaj z boku ten cały proces. Użycie procesora i tak dalej. No i mamy. Jedna rzecz jest zrobiona. Teraz, gdy przejdziemy sobie do terminala, pojawia nam się okno dialogowe, tak jak w każdym terminalu, chociażby Windowsowskim, gdzie możemy coś sobie pisać, tak jak widzicie. Oczywiście wpisać musimy rzeczy konkretne, więc już Wam pokazuję co. Będziemy musieli wpisać teraz komendę, która będzie nam instalować dodatek HACS. I oczywiście możecie ją skopiować z mojego opisu pod filmem, tam będzie dostępne, ale żeby to wkleić, nie wystarczy nacisnąć Ctrl i V, tylko trzeba nacisnąć Ctrl, Shift i V. Wtedy pojawia Wam się taka komenda, po czym naciskacie przycisk Enter i robią się instalacje w tej chwili. Dodatek się instaluje. Jeżeli już wyskoczy, że jest zainstalowany i tak dalej, to zostaje Wam zresetować Home Assistant. Sprawdzacie konfigurację, uruchamiacie ponownie, jeżeli nie było żadnych błędów oczywiście, i dodatek będzie teraz prawdopodobnie widoczny po restarcie całego Home Assistanta. No dobra, Home Assistant się uruchomił, teraz sprawdzamy, czy dodatek jest dostępny. Robicie sobie ustawienia, urządzenia i usługi, dodaj integrację i szukamy sobie HACS. No i jak widzicie, dodatek się pojawił. Teraz możecie spokojnie to zainstalować sobie. Tak jak poprzednio pokazywałem, wszystko zaznaczacie, robicie zatwierdź i tak naprawdę proces zostaje powtórzony od momentu, jak w poprzednim filmie. Na szybkiego Wam pokażę bez komentowania. Tutaj się zalogujemy. Tutaj skopiujemy ten kod. Wkleimy go tutaj
i robimy Continue. Czekamy, autoryzujemy. Dodatek został zautoryzowany. Zamykamy. Tu pojawia nam się sukces i robimy zakończ. Oczywiście pełne wyjaśnienie, jak to zrobić, jest też w poprzednim materiale. Zapraszam, będzie tutaj u góry się podświetlał. Teraz jak mamy dodatek, oczywiście pojawia nam się on tutaj i jest dostępny. Możemy zintegrować sobie na przykład teraz SolarMan i instalujemy sobie SolarMan Integration. Pobieramy. Pobierz. Teraz w ustawieniach mamy, że wymagany restart. Robimy zatwierdź, zakończ. System się uruchamia ponownie. Potem jak się system już zrestartuje, postawi i uruchomi ponownie, także jest już dodatek zainstalowany. Teraz możemy go sobie oczywiście dodać. Jest dodatek tutaj. No i tak jak poprzednio, tutaj trzeba będzie wypisać te wszystkie parametry, które widzieliście wcześniej. Ja połączony jestem z tym drugim Home Assistantem, więc znowu musiałbym przełączyć go na inną sieć, aczkolwiek tego robić nie będę. Dokładne wyjaśnienia macie w poprzednim materiale. Zobaczcie, skonfigurowałem go oczywiście pod mój falownik z tym adresem IP. Aczkolwiek niestety jestem podłączony do innego routera i skutek jest tego taki, że tak jak widzieliście u Was pewnie, jest tylko 85 NC, więc i też nie ma odczytów. Czasami też piszecie w komentarzach, że coś takiego się dzieje. Jest to prawdopodobnie wynik tego, że nie jesteście podłączeni do właściwego routera. W sensie wasz falownik nie jest skonfigurowany z routerem, z którym jest skonfigurowany Home Assistant. Tak jak w moim przypadku teraz. Ten oto Home Assistant jest podłączony do tamtego routera u góry, tym kablem białym, aczkolwiek jest to inny router, do którego nie jest podłączony falownik DE. Stąd jest takie zamieszanie. Dlatego musicie też zwrócić uwagę, żeby podłączyć podłączyć falownik do właściwego routera, do tego, z którym jest skonfigurowany Home Assistant. Dobra, słuchajcie, jeszcze ważną sprawą jest ustawienie tutaj parametru Modbus Advanced. Jest. Zobaczcie, tutaj musicie mieć ustawione w ten sposób, tak? Pamiętajcie, że tu musi być ustawione na slave, a tutaj musi być parametr 0.1, a właściwie adres 0.1. Tak to powinno wyglądać. Nie może być ustawione na master i musi być adres 0.1 tutaj. Wtedy to wszystko ma jakieś ręce i nogi, tak? Jeżeli weźmiecie sobie tak ustawicie, powinno to wszystko chodzić bez większego problemu. Czyli Advanced Mode funkcją, czy tak jak to jest i tutaj macie Modbus 0.1 i to powinno być automatycznie ustawione na 9600 i tutaj jako slave. Coś takiego to mniej więcej być powinno. Zobaczcie, wracając jeszcze tutaj do tej usługi SolarMan, to teraz mi się pojawiły 123 NC. Zobaczcie, teraz są sczytywane częściowe parametry, nie wszystkie, jakieś są dziwne, też te odczyty, tak jak u niektórych z Was to miało miejsce. Zobaczcie, większość jest nieaktywna, niedostępna, bądź są tylko i wyłącznie jakieś losowe. Jest to, tak jak powtarzam, spowodowane tym, że Wasz falownik nie jest podpięty do tego samego routera, co Wasz Home Assistant, tak? Tutaj macie na przykład, widzicie, PV Voltage, PV1 Voltage 10V, no tutaj tak naprawdę PV1 ma napięcie 146V, więc tak to wygląda. Tak samo jak jeżeli robicie jakąś konfigurację i tutaj możecie coś pozmieniać sobie, jeżeli to Wam nie wyszło, przełączyliście się czy cokolwiek, tutaj możecie zrobić konfigurację, zobaczcie. Są oczywiście parametry IP na innym routerze wprowadzone, czyli to nie jest, tylko tamten router jest połączony z tym routerem, w który jest wpięty Home Assistant, dlatego on częściowe dane ściąga. Ale tutaj na dole, jak sobie zmieniacie na przykład na Custom Parameters i robicie zatwierdź, robicie sukces, i dodatkowo trzeba wykonać restart Home Assistanta. Zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Dobra, uruchomił się ponownie. Wchodzimy z powrotem w ustawienia, urządzenia i usługi SolarMan. 123 NC. Zobaczcie, jak klikacie na urządzenie tutaj,
na chwilę są obecną parametry niedostępne. Poczekamy chwilę, one się odświeżą zaraz. Oczywiście konfiguracji też nie ma, tak jak widzicie. Jest tylko odczyt parametrów. Nie ma żadnych konfiguracji tutaj. Też o tym mówiliście. Nadal nic nie ma, widzicie. Zmieńmy sobie tutaj na falownik DE. Ten, który ja mam. Dobra, wczytuje nam się. Parametrów nadal brak. Choć zaraz się pewnie pojawią. Tak, zobaczcie, po chwili parametry się pojawiają. Oczywiście są to parametry w miarę dokładne, ale jeszcze to nie jest to. Brakuje nadal konfiguracji. Jest tylko sam odczyt parametrów. I tak jak mówię, jest to spowodowane tym, że to jest podłączone pod inny router. Niestety, tak to działa. Także musicie się upewnić, że na pewno macie podłączony wasz falownik DE pod ten sam router co Home Assistant. To jest najważniejsze. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem. Jakieś tam parametry odczytuję w tej opcji podłączonej, ale to nie jest wszystko. Najlepsza opcja jest oczywiście taka. Opcja, w której odczytujemy wszystkie parametry. Mamy jedno urządzenie. I tak jak widzicie, wszystkie parametry odczytywane są prawidłowo. A oprócz tego jest jeszcze cała konfiguracja, tak jak tu widzicie. A dzieje się, oraz dodatkowo diagnostyka. Dzieje się tak dlatego, że ten Home Assistant jest podłączony z tym samym routerem, przez ten sam router dokładnie, który jest podłączony falownik DE, a właściwie ten dongiel cały pod spodem. Także myślę, że troszkę rozwiałem Wam wątpliwości, pomogłem Wam zainstalować w inny sposób HACS. Zobaczcie opis, tam będą linki w razie czego z tym kodem i cała reszta. No i zapraszam serdecznie do kolejnego odcinku, w którym będziemy omawiać to właśnie drzewko, które będzie tutaj służyło nam jako opis i wizualizację wszystkich parametrów falownika. Pozdrawiam serdecznie.